Dzisiaj rozpoczynam publikację wyjątkowej serii nagrań, nigdy wcześniej nieudostępnianych rekolekcji ojca Augustyna Pelanowskiego poświęconych rodzicielstwu, ranom z dzieciństwa i uzdrawianiu relacji rodzinnych. Czy rany wyniesione z domu rodzinnego mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie? Czy można kochać swoje dzieci, a jednocześnie nieświadomie przekazywać im własny lęk, odrzucenie i ból? I czy relacje, które wydają się już zniszczone, mogą zostać uzdrowione? Pierwsza konferencja zachowała się niestety w bardzo słabej jakości dźwięku. Dlatego przygotowałem jej streszczenie, aby najważniejsze myśli nie zostały utracone i mogły dotrzeć do każdego słuchacza. Kto nie chce słuchać mojego streszczenia, może od razu przejść do oryginalnej konferencji ojca Augustyna, która rozpoczyna się od 8 minuty nagrania. Zapraszam do uważnego słuchania. Być może te rekolekcje pomogą nam zobaczyć to, czego dotąd nie chcieliśmy lub nie potrafiliśmy zobaczyć, i rozpocząć drogę uzdrowienia relacji z rodzicami, dziećmi oraz z samym sobą. Oto moje streszczenie. Nie można stać się prawdziwym ojcem dla innych, jeśli nie zmierzyło się wcześniej z historią własnego ojca. Dotyczy to każdego mężczyzny, ale szczególnie prezbitera lub biskupa Kościoła, który ma ukazywać ludziom Boga jako Ojca, bliskiego, miłosiernego i przebaczającego. Trudno jednak mówić o miłości Ojca, gdy we własnym sercu nosi się gniew, żal i poczucie porzucenia. Przyjąć własnego Ojca nie oznacza usprawiedliwić Jego zła. Nie oznacza uznać przemocy, alkoholizmu, chłodu czy nieobecności za coś dobrego. Oznacza przyjąć bolesną prawdę. To właśnie ten człowiek jest moim ojcem i innego już nie otrzymam. Przebaczyć znaczy spojrzeć jeszcze raz, inaczej. Zobaczyć nie tylko człowieka, który zranił, lecz także człowieka słabego, zagubionego i być może samemu głęboko poranionego. Przebaczenie nie zmienia zła w dobro. Sprawia jednak, że zło przestaje decydować o naszym życiu. Nieprzebaczona rana nie pozostaje w przeszłości. Wchodzi w nasze relacje, sposób myślenia, modlitwę i obraz Boga. Człowiek może mówić, że ojciec nie ma już dla niego znaczenia, a jednocześnie przez całe życie próbować udowodnić mu swoją wartość. Czasem syn staje się obrońcą matki przed ojcem. Bywa jej powiernikiem, pocieszycielem, a nawet zastępczym partnerem. Zamiast być dzieckiem, przejmuje odpowiedzialność za jej emocje. Dorasta fizycznie, lecz wewnętrznie pozostaje chłopcem szukającym kogoś, kto powie: widzę cię, jesteś ważny, jestem z ciebie dumny. Taki mężczyzna może później szukać ojca w przełożonych, we wspólnocie albo w kościele. Problem w tym, że inni zaczną szukać ojca właśnie w nim. Jeśli własna rana nie zostanie uzdrowiona, człowiek może powtórzyć zachowania, których najbardziej nienawidził. Gardził surowością ojca, a sam staje się bezwzględny. Nienawidził jego potrzeby kontroli, a potem kontroluje wszystkich wokół. Potępiał jego wybuchy gniewu, lecz własną agresję ukrywa pod pozorem troski, dyscypliny albo walki o prawdę. Nieuzdrowiona rana może nawet ubrać się w język religijny. Duchowny zamiast miłosiernym ojcem staje się wtedy urzędnikiem. Kontroluje, podejrzewa i osądza. Wszędzie dostrzega zagrożenie. Swoje ukryte lęki i agresje przypisuje innym. Wydaje mu się, że walczy ze złem, a często walczy jedynie z własnym bólem. Można wykonywać wiele pobożnych gestów i nadal pozostawać zranionym dzieckiem. Duchowość nie uzdrawia automatycznie ran. Czasem tylko je przykrywa. Jeden z kapłanów przez wiele lat nie potrafił modlić się do Boga Ojca. Dopiero później zrozumiał, że wiązało się to z jego własnym ojcem, który opuścił rodzinę. Jak uwierzyć, że Bóg Ojciec jest blisko, skoro pierwszy ojciec, którego się poznało, odszedł?
Inny duchowny wstydził się ojca alkoholika. W głębi serca pragnął nawet jego śmierci, a później przerażał się własnymi uczuciami. Przepraszał Boga za gniew, lecz nie potrafił wypowiedzieć prawdy o swoim cierpieniu. Uzdrowienie zaczęło się dopiero wtedy, gdy przestał udawać. Musiał powiedzieć: tak, jestem wściekły, wstydzę się, mam dość. Chciałem, żeby ojciec zniknął, ponieważ nie umiałem już dłużej znosić tego bólu. Bóg nie przestraszył się tej prawdy. Przebaczenie nie zawsze prowadzi do pojednania. Do pojednania potrzeba dwóch osób. Ojciec może nie widzieć swojej winy, może nigdy nie przeprosić i nigdy się nie zmienić. Można mu jednak przebaczyć i jednocześnie postawić granice. Przebaczenie nie oznacza pozwolenia na dalsze krzywdzenie. Najtrudniejszy moment przychodzi wtedy, gdy trzeba pożegnać nie tylko ojca, którego się miało, lecz również ojca, którego przez całe życie się oczekiwało. Dopóki czekasz, aż on się zmieni, przeprosi i wynagrodzi ci wszystko, nadal trzyma klucz do twojego serca. Przebaczenie odbiera mu ten klucz. Mówi: nie zapominam, nie udaję, że nic się nie wydarzyło, ale nie pozwolę, aby twoje czyny dalej decydowały o moim życiu. Być może twój ojciec nie żyje, być może nigdy go nie znałeś, może był obecny w domu, ale nigdy nie był blisko. Może dawał pieniądze, lecz nie dawał czułości. Może wymagał, ale nigdy nie powiedział, że jest z ciebie dumny. Bóg nie prosi cię, abyś udawał, że miałeś dobrego ojca. Zaprasza cię, abyś pozwolił mu wejść dokładnie w miejsce, w którym ziemski ojciec zawiódł. Tam, gdzie zostałeś opuszczony, Bóg mówi: nie zostawię cię. Tam, gdzie usłyszałeś, że jesteś nikim, Bóg mówi: jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Tam, gdzie musiałeś zasługiwać na miłość, Bóg mówi: nie musisz już niczego udowadniać. Przebaczenie często nie dokonuje się w jednej chwili. Jest drogą i decyzją, do której trzeba powracać. Możesz powiedzieć: Boże, jeszcze nie potrafię spokojnie myśleć o moim ojcu. Nadal boli. Nadal jestem zły, ale nie chcę już żyć nienawiścią. Wejdź w moją historię i naucz mnie przebaczać. Dopiero człowiek, który pozwolił Bogu dotknąć swojej rany, może stać się dla innych bezpiecznym ojcem. Przebaczając własnym ojcom, sami możemy stać się ojcami przebaczenia. Mężczyzna żyjący w celibacie, bez własnej rodziny, takiej naturalnej rodziny, zostaje przeniesiony na jakiś zupełnie inny poziom ojcostwa duchowego, ale niejednokrotnie ma do czynienia z ludźmi, którym w ogóle zabrakło tak rodziciela. Reprezentowanie Boga jest reprezentowaniem ojcostwa duchowego, pierwotnego, jednocześnie tego, które mamy nabyć. Teraz tak, żeby być ojcem, trzeba jednak najpierw przyjąć własnego ojca, własnego rodzonego. Żeby być ojcem. Inaczej na niego spojrzeć. To znaczy inaczej na niego baczyć. Używam tego archaizmu językowego celowo, gdyż jest on związany ze słowem przebaczyć. Czyli na nowo spojrzeć. Inaczej spojrzeć. Na kogoś, do kogo się miało żal, ból, złość, pretensje. Może nie. Ale są to coraz częstsze uczucia, gdzie nawet kapłan z tego. Zapytajmy dzisiaj do południa własne serca. Czyli ja mam zdolność do zgody, do zaakceptowania, do miłości, do przebaczenia. Przebaczając ojcom, możemy jedynie stać się ojcami przebaczenia. Jeśli cokolwiek między nami a ojcami naszymi rodzonych tak, wyjdzie to od naszych leżąc posługiwaniu stosunku do tych, którzy do nas przyjdą. Może się zdarzyć tak, że wydaje mi się, że to jest, ale i ta chwila, ten dzień, ten czas, ta konferencja jest właśnie
żeby tak szczerze się zastanowić nad tym, czy wszystko naprawdę jest takiej miłością, no, albo nie. Przebaczając ojcom, możemy jedynie stać się ojcem przebaczającym. Przebacz. Przebaczając inaczej spojrzeć. Bunt przeciw własnemu ojcu w naszym świecie osiągnął poziom nie tylko indywidualny, ale też, jak wczoraj powiedziałem, społeczny. Komunizm, faszyzm, projekt, winizm, anarchizm. Wszystko są formy buntu przeciwko ojcom. Większość mężczyzn w naszym społeczeństwie jest zdominowanych przez matkę. Powoduje wrześniej niezdolność do podjęcia celibacji. Bo zbyt mocna relacja z mamusią sprawia, że mężczyzna pozostaje nawet w wieku dorosłym ciągle synem. Tym bardziej, że nie ma wzoru. Może być zaufawanie. Z powodu jego nieobecności emocjonalnej czy też fizycznej. Model rodziny, w której syn jest na przykład obrońcą matki przed ojcem. Często. Albo syn jest ekwiwalentem męża. Tata jest nieobecny, nie ma i właściwie żona, matka, synem tworzy jakiś układ partnerski, który przypomina prawie małżeństwo. On jest specjalnie osobą do rozmowy, ona się mu zwierza, on jest dla niego oparciem. Albo też idolem matki. Jest coraz taki model częstszy i nie można sobie zauważyć, że tacy synowie mogą mieć później problemy z tym, żeby zostać ojcem, bo się zatrzymali, synowca, nie też. I tu może być jedna z przyczyn porzucenia na przykład celibacji, podwójnego życia. To też przebaczenie ojcu jak się warunek tego dobiegnięcia. To wydawać mi się w ogóle nie też do jaki wymagania. Bo przebaczyć to nie zawsze pojemność. To są dwie różne rzeczy. Możemy komuś przebaczyć, ale może być niemożliwe to jednak. Dlaczego? Po drugiej stronie na przykład już nie ma. To nie ma. Albo ta zupełnie jest zupełnie nieprzygotowany. Czegoś takiego trzeba się nawet nie mieć problemów. Nie dojrzała. Bo to też może być jeden z tych ojców, który nigdy nie dorósł ojcowa. Nieprzebaczenie spycha nas, wręcz nieprzebaczenie kapłana. To jest bardzo ważne. Bracia, żebyście przed święceniami kapłańskimi zdali sobie z tego sprawę, że będziecie mieli ogromne problemy z przebaczaniem innym, jeśli w tej pierwotnej osobie fundamentalnym jest w naszym powołaniu w ogóle ludzkim, nie darujemy wszystkiego. Cokolwiek ta osoba robi. Ojciec. Opowiadał mi pewien seminarzysta, wiecie, że przez kilka lat już po zwróceniu się ku Bogu nie potrafił się modlić do Boga Ojca. Tylko modlił się do Matki. Bo nie trudno się to myśleć, dlaczego tak było. Gdy próbował zwracać się do Boga Ojca, dopiero później zrozumiał, że ma to związek z brakiem Ojca, który ich opuścił. A później gdzieś tam umarł z daleka od żony i dziecka. Dla kapłana, którego ojciec był tyranem, takim zasadniczym, chłodnym, krokowym, złośliwym, ale spokojnym. Po przekonaniu świętym ten kapłan szukał takiego symbolicznego tatusia, symbolicznego ojca. Brakowało mu tego. Ale kapłaństwo rzuciło go pośród ludzi, którzy sami potrzebowali też i szukali niego. I był znany tylko na taki model ojcostwa, jaki otrzymał od swego ojca. Ponieważ żył głęboko osłabionym buntem do swojego ojca i złością do swojego ojca, to wszystko zapakowało w jakiś enteczny sercu, dlatego też to wszystko w nim jakoś tam funkcjonowało, ale on nie był świadomy tego. Nie potrafił wznieść się na poziom miłosiernego ojca, który swojego służy. To się też zasadniczym, chociaż tego nienawidził z pustego ojca, tak się zachowywał. Nie widział.
stał się odtrącającym funkcjonariuszem organizacji kościelnej. Po jakimś czasie żył bardzo głęboko, swoiste narzuceniem na fali charyzmatycznego jakiegoś odnowienia. Stał się liderem pewnej wspólnoty, ale jak skupia. Mocno tak fascynowała jego działalność, bo nie miał uzdrowionych uczuć. Duch przyszedł i to wszystko było takie. Jest niezgrabne. I to zakwestionowano jego działalność, tym bardziej, że działalność była dość taka ryzykowna, zważywszy na fakty nadużywania urzędnicy o ułatwienie. Bo tak jakby gdzieś do straży schodzić z jakimś lękiem, z jakąś złością, wszędzie gdzieś weszli demony. I w końcu Kutaris za mocno może nawet zaatakowała go. Nie rozeznałem go do tego procesu. Jestem znaniony. W istocie rzeczy on nie wyganiał demonów, tylko projektował na osoby zniewolone, czy jakieś także obciążone, własne skryte uczucia agresji. Stąd się pozbył swojej agresji w drugiej osobie, nad którą się ma. Nawet nie wiedział o tym, że to nie ma nic wspólnego z modlitwą uwolnienia. Tak naprawdę to jest pewna próba wyrzucenia z siebie złości, którą miał robić. No i jak taki człowiek może funkcjonować? Ile lat? No, to 35. No więc kiedy kuria zaatakowała się, to musi się oczywiście znowu skrzydło. Ale jeszcze tak. Nie rozumiem. Poczuł się tak, jak ten, którego niesprawiedliwie karci kończy. Którego zapalić? Jaki może być efekt? No efekt był taki, że on się stał jeszcze bardziej podobny do swojego. Jeszcze bardziej sobie konstatywny, kontrolujący, podejrzliwy, a nawet agresywny. Teraz już był hiperpoprawny. Imitacja ojca stała się jeszcze bardziej widoczna. Odtrącał, karcił, powtarzał, stał się podejrzliwy, wszędzie weszły jakieś demoniczne zasadzki, wszędzie się bał, wszędzie się lękał. Cała wspólnota, tym bardziej, została skonfliktowana. U jego przeżycia duchowe stały się przeżycia wyższe. Jeszcze inny duchowy. Inny duchowy nie mógł znieść tego, czego on jest alkoholikiem. Widzicie? Celowo używam tego wyrażenia nie mógł znieść, ponieważ kojarzy się on z niesieniem krzyża, a on nie mógł znieść tego Ojca i jego synu. I tak nie mógł znieść krzyża w swoim życiu. Wyobraźcie sobie, że ten duchowy pragnął śmierci swojego ojca, bo się go wstydzi. I wstydził się przyznać, że pragnie jego śmierci. No bo jak ksiądz może pragnąć śmierci swojego ojca dlatego, że ojciec nie jest dalej zły? Ale w istocie rzeczy pragnął śmierci ojca. Ładnie się to. Zwykle taki wypadek jest tak, że jak się nie przeznaczał z takich rzeczy, to się tam gdzieś przeznaczy. I doświadczał lęku przed winą, bo mówił sobie tak gdzieś w głębi serca. No wolałbym, żeby mój ojciec sławał modlitwie, Panie, tego powiedz jakim. Ale za chwilę stał się, że ma grzech, bo pragnie śmierci ojca. Więc on przepraszał Pana Boga, że pragnie śmierci ojca. Ale wróci, że on w domu na urlop chodził pijany. Panie, dawaj go. Może oszaleć. Trudno wtedy funkcjonować w właściwie sposób. Dopiero kiedy uświadomił że noszenie ojca, czyli zgoda na takiego ojca, który być może nigdy nie spełni oczekiwań. Nigdy nie spełni oczekiwań syna. Jest upodobnieniem wyniesienia krzyża. Przyszła do niego złóżka. Dopóki tego nie zrozumiał, wiecie, jakbyście miał problem z tym, żeby narzucać swoje oczekiwania innym. Potężnie dał się.
Niech który tylko nie był taki, jak on wtedy. A to wszystko za nic. Dlatego dzisiaj myślę, że ja się zapraszam do tego, żebyście sobie tak przemyśleli. Można zadać, że może to jest. No, ale czy naprawdę się nie trzeba niczego innego tylko szczerze. Robić przez Panu pokazał, że nikt nie zadał kapłaństwa. Czyli twoja posługa kapłańskiej jest Boga. Może czegoś nie rozumiesz, albo nie widzisz, albo wydaje się, że nie ma tego problemu. Też po prostu słuchać świecie, wybuchać, wszystkich. A może coś bardzo Cię niepokoi, nie wierzę, że tego Pan. Po co? Żeby to uzdrowić, żeby to ustalić, zharmonizować, żeby nikt nie przeszkadzał konkretnie. Bo nawet po tych trzech przykładach Cię może budować.